tym odcinku odwiedzimy miejsce na zachód od Cienfuegos. Najpierw udajemy się do rezerwatu krokodyli, by następnie popływać w rybnej jaskini. Pokażemy też rajską plażę Los Cocos oraz Muzeum Playa Girón, poświęcone słynnej nieudanej inwazji Amerykanów na Kubę. Jesteśmy w Boca de Goma na mokradłach Ciénaga de Zapata. Zaczyna się tutaj Park Narodowy, gdzie można oglądać m.in. krokodyle, które zostały tutaj uratowane od wyginięcia. Niemal w latach 50. były one praktycznie całkowicie wytrzebione i tutaj udało się je zrekonstruować do tego stopnia, że nawet można teraz aktualnie zjeść sobie tu na przykład steka z krokodylego mięsa, albo można też kupić jakieś suweniry ze skóry albo z jakichś zębów i tak dalej tego krokodyla, więc jakby udało się te krokodyle rekonstruować, uratować na tyle dobrze, że teraz stały się one popularne i tutaj naprawdę jest ich dużo żyjących na wolności i hodowanych. Jest to miejsce takie trochę bardziej turystyczne, więc można tutaj spotkać już ludzi. Właśnie spotkaliśmy jakąś grupę z Polski. Ale no, też takie miejsca są jakby, powiedzmy, godne zobaczenia. Naprawdę to jest ładnie jakby to wszystko zrobione, ładnie to wszystko wygląda. Miejsce jest spoko ogólnie, ładnie to wygląda jakby natura i tak dalej, ale to jest tak typowo zrobione pod turystów. To jakby wiesz, można zobaczyć sobie dotknąć krokodyla na przykład, albo nie wiem, zagrać muzykę tą jakby tą kubańską razem z tymi tutaj artystami. Jest takie po prostu takie sztuczne trochę to wszystko. No ale też jakieś takie inne przynajmniej doświadczenie. Nigdy w życiu nie widziałem krokodyla na żywo, więc teraz to jest jakaś przynajmniej okazja. Tutaj kolejny krokodyl, a w ogóle śmieszne, bo we wszystkich językach, przynajmniej w większości, te które przynajmniej znam, jest krokodyl, nie? Crocodile na przykład po angielsku, a po hiszpańsku jest cocodrilo. W ogóle ciekawie, że jest jakby inaczej. Rita wie dlaczego, nie? No powiedz. Difícil pronunciar crocodilo. Ty. Cocodrilo jest łatwiejsze. Tak, czyli w skrócie kiedyś po hiszpańsku tak samo się mówiło. Mówiło się też crocodilo. Tylko że ludzie mieli problem z wymową tego crocodilo i żeby sobie ułatwić, zamienili po prostu sylaby i jest cocodrilo i tak zostało. I teraz mówi się cocodrilo, śmiesznie. Jest też parę innych takich słówek. To się jakoś nazywa w językoznawstwie, jakoś ma to jakąś swoją nazwę. Szczerze mówiąc nie pamiętam jak to jest, ale chodzi o to, żeby sobie ułatwić sobie wymowę po prostu. Sarita? Podobają ci się krokodyle albo kokodryle? A ścierki? Nie. Podobają ci się? Chciałabyś mieć takiego w domu? Nie. Czemu? Nie. Wyglądają całkiem estetycznie. Halo, pa. A tutaj mamy kubańskie żółwie oraz tam dalej szczury drzewne. Ciekawe. Jesteśmy teraz w miejscu, które nazywa się Cueva de los Peces. Jest to taki naturalny zbiornik wodny z wodą słodką, gdzie można
sobie ponurkować. I potem można wypożyczyć sprzęt i popływać w morzu, więc wszystko to jest takie połączone. Zobaczymy, jak to wygląda. Woda słodka tutaj jest. Słodka? Słodka. Mi telefon. Ale specie tutaj. Jalla, entramos. 1, 2, 3. Teraz jesteśmy w miejscu zwanym Punta Pedris, gdzie znajduje się taki, powiedzmy, no mały resort, można powiedzieć, który jest rządowy. Wejście tutaj kosztuje za osobę 2400 peso kubańskich. No i w zasadzie w tej cenie obejmuje się jakby dostęp do morza, są tutaj oczywiście leżaczki oraz i obiad i otwarty bar, plus jakiś sprzęt do nurkowania widziałem jeszcze. I to wszystko zawarte jest w tej cenie, więc w sumie jak byliśmy w Hawanie czy w Cienfuegos za obiad dwuosobowy płaciliśmy zwykle około 4000, więc to powiedzmy za 4800 na dwie osoby mamy jedzenie, picie, drinki, plaże i tak dalej, więc myślę, że warto. Nie jest to jakby drugi biznes. Z tym, że przyjeżdża tutaj wiele wycieczek zorganizowanych z jakichś hoteli i tak dalej, więc jest tutaj sporo ludzi z różnych krajów i tak dalej, więc jest to takie, powiedzmy, miejsce turystyczne. Ale będąc jakby w tej okolicy już stwierdziliśmy, że sobie zawitamy i zobaczymy, jak to wygląda z tej perspektywy. No nie wiem, czy to dla mnie, nie wiem, czy to dla nas ogólnie, tak sobie bym powiedział, no ale zawsze jakieś doświadczenie nowe i coś takiego do przeżycia. Więc ogólnie morze piękne, czyste, można nurkować, dużo rybek, także całkiem fajnie. Tak właśnie wyglądają plaże południowej Kuby. Przynajmniej ta tutaj, niedaleko, między Playa Larga a Playa Girón, jest kamienista. Ale wygląda bardzo fajnie. To jest słynna Zatoka Świń, znana z tego, że Amerykanie przeprowadzili tu w roku 1961 nieudaną inwazję w celu obalenia rządu Fidela Castro, ale o tym opowiem jutro, gdy będziemy w Playa Girón, gdzie znajduje się muzeum poświęcone temu wydarzeniu. Tymczasem wracamy do naszego Moskwicza, by udać się w drogę powrotną do Cienfuegos. Wzdłuż szosy między Playa Girón a Playa Larga znajdują się takie memoriały, dosłownie co kilkaset metrów, które mówią tutaj o poległych, są nazwiska poległych podczas obrony Kuby w roku 1961 podczas inwazji w Zatoce Świń. Wygląda Moskwicz z wewnątrz, chociaż ciekawostką jest,
że nie posiada on swojego oryginalnego silnika, tylko silnik od Łady i od Łady też posiada skrzynię biegów. Więc nie jest to oryginalny w 100%, ale z zewnątrz tak. To jest Benny Moré, jeden z muzyków słynnych, który pochodzi właśnie z Cienfuegos. Idziemy teraz zobaczyć, jak wygląda Cienfuegoski, nie wiem, Malecón. Mamy Malecón nie tylko w Hawanie, Cienfuegos też. I główna ulica, arteria miasta Paseo del Prado, które też, Paseo del Prado znajduje się w Hawanie, prowadzi nas właśnie nad morze, na Malecón. Mamy nadzieję, że zdążymy przed zachodem słońca. I tak korzysta z momentu darmowego, no nie darmowego, ale niskiego Wi-Fi. Oczywiście trzeba kupić tą kartę, żeby się połączyć. Ale tak. Każdy moment, gdzie się złapie Wi-Fi w jakimś takim publicznym miejscu typu park, to trzeba korzystać. I oto Malecón Cienfuegos. Idziemy dalej. Następnego dnia wybramy się autobusem linii Via Sul do miejscowości Playa Girón. Tutaj mamy ciężarówkę, która została zamieniona na autobus. Kubańczycy są pełni inwencji, naprawdę. Radzą sobie jak mogą, tworząc takie niestworzone pojazdy, naprawdę. Wygląda na starą amerykańską ciężarówkę. A tutaj inny przykład, gdy motocykl został zamieniony na taki trójkołowiec. Bardzo dużo jest ich w Cienfuegos. Tu jedzie kolejny. Dotarliśmy do Playa Girón, gdzie znajduje się muzeum poświęcone temu niezwykłemu wydarzeniu, gdy w roku 1961 rewolucyjny rząd kubański, wojsko i lud przeciwstawił się atakowi, który został zorganizowany przez Stany Zjednoczone, przez CIA, kiedy to emigranci kubańscy żyjący w Stanach Zjednoczonych zostali wyszkoleni przez CIA i przy wsparciu amerykańskiego wojska zaatakowały Kubę celem obalenia rządu Fidela Castro. Były to 2 lata po rewolucji kubańskiej. I zakończyło się to wielkim triumfem Kubańczyków i do dzisiaj jest to świętowane jako wielki dzień zwycięstwa nad amerykańskim imperializmem. Chcemy zobaczyć właśnie to muzeum. Konsekwencją inwazji Amerykanów było zacieśnienie stosunków dyplomatycznych Kuby, która była osamotniona na arenie międzynarodowej, ze Związkiem Radzieckim. Fidel Castro, obawiając się kolejnej inwazji, zwrócił się do Sowietów o pomoc w obronie wyspy i umieszczenie na niej broni jądrowej, by zniechęcić Amerykanów do dalszych ataków. Doprowadziło to do kryzysu kubańskiego w 1962 roku, gdy świat stanął na krawędzi wojny nuklearnej. Nie wiem jeszcze dlaczego, ale po drodze spotkaliśmy naprawdę kilkanaście koni, które tutaj się pasą i koło nich jest taki biały ptaszek. Nie wiem, co to jest za gatunek, ale jest to bardzo dziwne. Nie jest to, że pierwszy raz. I cały czas ten ptak jest przy koniu. Nie wiem, czy oni jakoś ze sobą współpracują albo coś, ale jest to bardzo śmieszne. Niektóre te ptaki siedzą sobie na tym koniu. Jesteśmy na Playa Los Cocos, niedaleko Playa Girón i jest naprawdę fajnie, nie ma praktycznie ludzi, jest tam parę osób,
leżących może, ale są jakieś pojedyncze osoby, a tak to piękne morze, troszeczkę fale i to co nad nami. Myślę, że ta nazwa tej plaży stąd się właśnie wzięła. Pięknie. So, what do you drink, Rita? Coconut water with ron. Ron, yes. Yes, and lemon. Yes, lemon juice. Lemon juice. And how? Nice. Is Very it good. is it good? Very good. Yeah. We have a second option also, which is this only with coconut water. Mhm. And it costs about €1 or $1 for this, and almost $2 for this. Yes, almost $2. Very But- cheap. Very cheap and very this good. view. And this view and the beach, yeah, perfect. A to jeden z hoteli, które należą do państwa. Hotel Playa Girón. Ogólnie tutaj większość w sumie hoteli turystycznych tutaj na Kubie należy do państwa. Część z nich są teraz jakby międzynarodowe sieci zaczęły budować albo kupować, ale znaczna część należy do państwa i to jest właśnie jeden z nich w takim, powiedzmy, oldschoolowym stylu. Idziemy teraz poszukać czegoś do zjedzenia. Skończyliśmy plażowanie. Zobaczymy, czy w tej wiosce coś można znaleźć ciekawego. Jesteśmy na terenie tego hotelu. Śmiesznie to się czuję, bo to wszystko jest puste. Jakby nie ma w ogóle ludzi wokoło. Spotkaliśmy jakiegoś tam pana, który nas wpuścił. A tak to wszystko jest takie opustoszałe. Dosłownie jakbym był jakimś, nie wiem, jakimś mieście po jakimś kataklizmie. A tu patrzcie, palmy kokosowe, które zgubiły swoje orzeszki. Tu mamy palmy kokosowe. Może w palmy. Ciekawe. Dzisiaj piliśmy z niego sok, bardzo dobry. Idziemy na zachód słońca, bo wygląda bardzo ładnie stąd. Naprawdę niesamowite miejsce. To jest plaża tego hotelu. Może 3 osoby czy 4 tam siedzą na tej plaży. No nie wiem, gości tutaj nie widzę, naprawdę. To wszystko jest puste. Wyobrażam sobie, jakby tu, nie wiem, może po prostu nie ma teraz sezonu, ale naprawdę nie ma żywej duszy. Miasto Prypeć dosłownie. Tak się tutaj czuję. Tylko trawka w sumie dobrze, ładnie przystrzeżona i palemki rosną. Jedyna taka różnica, ale nawet te kokosy, które tam leżą sobie kokosy, nikt ich nie zbiera. Niesamowite w ogóle. To jeszcze tylko zachód słońca i za godzinkę mamy autobus powrotny sieci Via Tour do Cienfuegos. No, akurat zdążyliśmy idealnie na zachód słońca. Pięknie. Naprawdę, fajne miejsce. Spodziewaliśmy się czegoś takiego, ale najlepsze są takie właśnie rzeczy niespodziewane. Takie jak ten. To jeszcze nie koniec eksploracji okolic Cienfuegos. W następnym odcinku zobaczymy pierwszą twierdzę obronną południowego wybrzeża Kuby, wybierzemy się łodzią do rezerwatu flamingów oraz będziemy dalej odkrywać zakamarki Perły Południa. Do zobaczenia!